No niestety dziś towarzyszyć nam będą dźwięki zrywki, prac leśnych, także no nie będzie ćwierkania ptaszków. Każdy z Was kojarzy tę taśmę na pewno. Została wyprodukowana w 1942 roku na potrzeby armii amerykańskiej, a więc w czasach II wojny światowej. Służyła wojsku do łatania, uszczelniania skrzynek z amunicją. Jako że jest wodoszczelna, bardzo wytrzymała, to nadawała się do tego idealnie. No ale z czasem zauważono, że nadaje się również do wielu innych rzeczy. Mógłbym wypchać zastosowaniami lasotaśmy całą serię odcinków. No ale tutaj skupimy się na 5 zastosowaniach, które uważam za kluczowe podczas sytuacji survivalowej. Nie mówimy tutaj o zastosowaniach typowo bushcraftowych, ale właśnie o sytuacji survivalowej. Jak lasotaśma może nam pomóc przetrwać w dzikim terenie. Także zaczynamy. Wilgotne, zimne podłoże. Siadanie w takim miejscu nie jest dobrym pomysłem, dlatego że po pierwsze przemoczymy nasze ubranie, wieczorem może się okazać, że przez to wyziębimy organizm. Natomiast już samo siadanie na takim zimnym gruncie wiąże się z wychłodzeniem stopniowym. Im dłużej siedzimy, tym bardziej się wychładzamy. No, siedzenie jest tutaj najmniejszym problemem. Problem pojawia się w nocy, kiedy potrzebujemy maty, która będzie nas izolować od podłoża. Oczywiście możemy użyć do tego świerkowych gałązek, ale chcę Wam też pokazać, jak stworzyć matę za pomocą taśmy duct tape, lasotaśmy. Taka mata, w przeciwieństwie do maty z gałązek świerkowych, izoluje nas również od wilgoci. Także myślę, że fajna opcja, szczególnie jeżeli połączymy te dwie metody, czyli stworzymy materac z igieł świerkowych, a na to położymy matę z duct tape. Możemy wykonać malutką matę, taką też Wam pokażę, do siedzenia, tylko i wyłącznie. Możemy też wykonać większą wersję już do spania. Jak wykonać taką matę? Nic prostszego. Bierzemy naszą lasotaśmę, znajdujemy szeroki pień drzewa i kleimy. Na sam początek wykonuję ramę mojej maty, czyli po prostu prostokącik zwykły. Mam już ramę mojej maty. Teraz lecimy dalej. Najpierw takie paski na szerokość, później pójdą na długość. Teraz dla wytrzymałości dodamy kilka pionowych pasów. One już nie muszą tak do siebie przylegać idealnie, ale będą no ze 3 takie pasy na pewno się przydadzą. Skoro tutaj mamy klej, po prostu składamy to na pół, kiedy mamy większą matę i zyskujemy matę grubszą. To ładnie nam się wszystko sklei tutaj. I proszę bardzo. Ładna mata, która będzie nas... No ładna to może ona nie jest, ale funkcjonalna. Izolująca nas przede wszystkim od wilgoci. Taka mata uchroni nas nie tylko przed zimnem i wilgocią, ale również przed żywicą wydobywającą się z naszej prowizorycznej ławeczki. Bardzo możliwe, że do budowy obozu będziemy potrzebowali solidnej linki. Może się ona również przydać do wykonania łuku ogniowego i do wielu różnych innych rzeczy. Jak stworzyć taką linkę za pomocą lasotaśmy? Owijam lasotaśmę naokoło drzewka. Wystarczy raz. Trzymam mocno. O, przyda mi się jeszcze, to się może rozwinąć tutaj. Przyda mi się badyl. Będzie z nim dużo łatwiej. Rozwijam taśmę. Pokażę to Wam na małym odcinku taśmy. Po prostu tutaj możemy taśmę oderwać. Przywiązujemy również tak samo jak dookoła drzewa, tak dookoła badyla. Obwijamy taśmę jeden raz, no i kręcimy do momentu, aż uzyskamy linkę. Może to trochę potrwać i oczywiście będzie to trwało tak długo, jak długa jest linka, którą chcemy uzyskać. Chyba wystarczy. Popatrzcie. Z taśmy uzyskaliśmy linkę. Lasotaśma to również świetna rozpałka. Popatrzcie. Wystarczy, że potnę ją na cienkie paski.
No i dobrze. Odklejam pojedyncze paski. Widzicie, jak to jest wszystko postrzępione. Ten materiał, z którego taśma jest wykonana, tutaj wychodzi i o to nam właśnie chodzi. O taki efekt. Nie zbijam tego zbyt bardzo, dlatego że klej spowoduje, że to wszystko stanie się zbyt zwarte. Nie może być ani zbyt zwarte, ani zwarte za mało. Plusem takiej rozpałki jest to, że możemy ją sobie przykleić do powierzchni, żeby nam nie odleciała na wietrze. No i działamy. No i proszę, mamy ogień. Także taka taśma może nam posłużyć również jako rozpałka. To jest rozwiązanie typowo survivalowe. Kiedy nie mamy innego wyjścia, musimy rozpalić ogień. Popatrzcie, jak to się pali. Ciężko to zagasić. Nie zagasi nam tego nagły podmuch wiatru. Z łatwością rozpalimy w ten sposób ognisko. Jeśli mówimy o przetrwaniu, to kluczowe jest odpowiednie nawodnienie organizmu. A w jaki sposób zebrać wodę, jeżeli nie mamy odpowiedniego naczynia? No tutaj z pomocą znowu przyjdzie nam lasotaśma. Taśma naokoło pniaka w taki sposób, żeby klej tej taśmy znajdował się na górze. Nie przyklejamy jej do pniaczka. No i tak kilka razy możemy sobie teraz objechać. Zależy od tego, jak wysokie naczynie chcemy uzyskać. Również w taki sposób, żeby klej był na zewnątrz. No nie chcemy mieć po prostu kleju w środku, w naszym naczyniu. Dociskam, żeby wszystko dobrze tutaj przywarło do siebie. A następnie ponawiam całą czynność. Tym razem już klejem do dołu. No tak, żebyśmy nie mieli po pierwsze klejącego pojemnika, a po drugie, co ważniejsze, żeby nasze naczynie było jeszcze bardziej szczelne. I tak to wygląda. Uzyskaliśmy wytrzymały, sztywny pojemnik na wodę. Szczelny pojemnik, wiaderko, kubek. Zależy, jakiej szerokości zrobimy naczynie, jakiej wysokości możemy uzyskać nawet talerz, garnek. Wszystko, czego potrzebujemy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której but rozkleja się wam, podeszwa odkleja się od reszty buta, robi się taka jakby otwarta paszcza aligatora. No i to jest zwyczajnie niebezpieczne, idąc chociażby po szlaku górskim lub też, co gorsza, poza szlakami. Jeżeli takie coś się wywinie, możemy się potknąć, skręcić nogę. Wystarczy, że złapie to lasotaśmą. Jest ona tak mocna, że naprawdę musiałbym długo chodzić, żeby to się tutaj przetarło. Są jeszcze inne zastosowania lasotaśmy, jeżeli chodzi o obuwie. Na przykład jesteśmy w terenie bardzo podmokłym, nie chcemy przemoczyć obuwia, ale poruszamy się w takim terenie, że ten but cały czas po kostkę znajduje się w bagnie. Jeżeli mamy dużo lasotaśmy, owijamy taki but w całości lasotaśmą. Oczywiście on przestanie wtedy oddychać. Zrobimy z tych butów kalosze, ale jednak jeżeli szczelnie owiniemy w ten sposób but, to on stanie się całkowicie wodoodporny. Dzięki lasotaśmie możemy nadać wodoodporność butom, możemy je naprawić tymczasowo, możemy naprawić praktycznie każdą rzecz z naszego ekwipunku. Jest jeszcze jedna propozycja. Z lasotaśmy można zbudować łódź, tratwę. Jeżeli chcecie, żebym zbudował łódź albo tratwę z lasotaśmy, jeżeli chcecie, abym zwodował taką tratwę i rzeczywiście nią popłynął, dajcie znać w komentarzach. Taki odcinek powstanie, o ile chłopaki z Millworld zechcą zaopatrzyć mnie w odpowiednią ilość duct tape. Jeżeli tak się stanie, robimy taki odcinek, budujemy łódź, budujemy tratwę, płyniemy nią. Dajcie znać w komentarzach, czy interesuje was taki temat. A tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.